Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób podłączyć łącznik świecznikowy dwuprzyciskowy do instalacji elektrycznej, w której będziemy mieli podłączony żyrandol dwustrefowy. Tu jedna strefa i tu druga strefa. W tego typu rozwiązaniach jak żyrandole, lampy, które mają dwie strefy, występuje kostka przyłączeniowa najczęściej, ewentualnie samodzielnie musimy ją sobie zrealizować. No i tutaj do tej kostki muszą dochodzić 4 przewody. Dlaczego 4? Na pewno przewód ochronny, który będzie bezpośrednio połączony, jak widzicie, aż od rozdzielnicy elektrycznej. Przewód neutralny, który też będzie bezpośrednio z rozdzielnicy elektrycznej prowadzony. Tutaj, jak widzicie, jest połączenie za pomocą kostek, tak zwanych złączek instalacyjnych, elektrycznych WAGO w naszej puszce instalacyjnej, gdzie będziemy oczywiście montować nasz łącznik świecznikowy w ten sposób. Tak więc w tej puszce dokonujemy wszelkich połączeń. Na chwilę dam tutaj tą puszkę. I teraz następne dwa przewody, czyli fazowe, brązowy, może być brązowy-brązowy, brązowy-czarny, brązowy-szary, bo to są najczęściej właśnie wykorzystywane jako przewody fazowe. I w tych przewodach będziemy mieli napięcie do jednego obwodu i do drugiego, czyli do jednej strefy i do drugiej strefy w żyrandolu. Oczywiście można zastosować dowolne oświetlenie w ten sposób podłączając. Na przykład tutaj podłączymy pod jeden obwód zestaw kilku punktów świetlnych na suficie i tutaj także zestaw następnych kilku punktów na suficie i tak samo możemy sterować jednym zestawem i drugim zestawem. Tak więc jest to dosyć uniwersalne rozwiązanie. I teraz zobaczmy, jak to wszystko jest podłączone. Zawsze łącznik świecznikowy musi być podłączony przez L-line, czyli przewód liniowy fazowy. I tam, gdzie jest oznaczenie L, zobaczcie, L. Tu podłączamy zasilanie, które dochodzi nam przewodem fazowym z rozdzielnicy elektrycznej, tak jak tutaj widzicie. A tutaj te kolejne wyjścia to są wyjścia na obydwa obwody. Tu mamy symbol łącznika świecznikowego. I teraz zwróćcie na jedną rzecz uwagę podczas montażu, że to, co zamontujecie z tej strony, nie będzie odpowiadać oczywiście na przykład tej lampce, jeżeli tak sobie pomyślicie, bo pamiętajcie, że jeszcze łącznik musi się odwrócić, zanim wejdzie do naszej puszki instalacyjnej. No i nagle się może okazać, że planowaliśmy ten przycisk, żeby był od tej lampki, a będzie na odwrót. Bo jak rozumiecie, instalujemy tutaj, to musimy tak w lustrzanym odbiciu sobie to pomyśleć, bo ten przewód po odwróceniu będzie od tego przycisku. Ale myślę, że to jest zrozumiałe. I teraz, jeżeli chcemy zainstalować wszystko poprawnie, to zawsze przewód fazowy dochodził do łącznika i od łącznika przewody fazowe na dwa obwody idą sobie dalej. Jako że mamy tutaj dwa różne kolory, w takich przewodach na przykład 4 lub 5 żyłowych, to w takim wypadku łatwo od razu rozpoznać. Jeżeli mielibyśmy na przykład, nie wiem, brązowy i brązowy, to w takim wypadku możemy sobie oznaczyć jeden z nich taśmą izolacyjną albo koszulką termokoczliwą i w ten sposób z jednej strony i z drugiej strony oznaczamy, żeby łatwo rozpoznać. W tym wypadku nie ma takiej potrzeby, jest wszystko ok. I teraz tak, łączniki świecznikowe występują jako dwuprzyciskowe, a nawet są takie trzyprzyciskowe, takie 3 wąskie przyciski. No i może się zdarzyć sytuacja, że będziecie chcieli w przyszłości zmienić swoją lampę, swój żyrandol na 3-strefowy. Ewentualnie oświetlenie rozbudować o trzeci rząd, jakiś tam światło, na przykład listwa LEDowa pod sufitem. To w takim wypadku, jeżeli będziecie planować montaż łącznika świecznikowego do lampy żyrandola, to pomyślcie od razu o przewodzie nie 4 razy 1,5 mm, a od razu 5 razy 1,5 mm od naszej puszki instalacyjnej do naszego oświetlenia źródła światła. Dlaczego tak? Dlatego, że ten dodatkowy przewód, który tutaj będzie, on na początku będzie niewykorzystany, sobie go tu zaizolujemy taśmą albo na przykład właśnie założymy sobie kostkę WAGO, tak jak widzicie, on będzie niewykorzystany. Ale w przyszłości, gdybyśmy chcieli rozbudować, to możemy kupić sobie i wymienić nasz łącznik dwuprzyciskowy na 3-przyciskowy i będziemy mogli ten przewód wykorzystać jako trzecią fazę i będziemy mogli mieć na przykład 3 tutaj strefy światła. Fajne rozwiązanie, warto, parę złotych, wyjdzie nam drożej ten kawałek przewodu, który idzie od puszki instalacyjnej do tej naszej lampy żyrandola, ale to się kiedyś może nam po prostu zwrócić. Tak więc można ewentualnie stosować jakieś jeszcze dodatkowe inne aparatury, jakieś automatyki, smart home i tym podobne. Zawsze ten jeden przewód zapasowy będzie dobrym rozwiązaniem. Tak więc tak w ten sposób na 4-żyłowym przewodzie możemy spokojnie dwustrefowy żyrandol podłączyć, jak widzicie. Już widzicie, jak to jest wszystko podłączone, więc banalne można powiedzieć,
ale warto od razu zainwestować w przewód 5-żyłowy 5 razy 1,5 mm, a w przyszłości kiedyś mi za to podziękujecie, że wydaliście parę złotych więcej. To po prostu jest takie rozwiązanie przyszłościowe. A zwykle tam, gdzie instalujemy łącznik świecznikowy, to bardziej nas interesuje kwestia oświetlenia, więc będzie to jakiś salon, będzie to jakaś duża kuchnia, czy jakiś długi przedpokój, tak więc to się kiedyś może przydać, ten dodatkowy. No dobra, wracamy jeszcze do pewnej kwestii. Co by było, a gdybyśmy na przykład kupili sobie łącznik świecznikowy podświetlany. Są takie podświetlane i w nocy to fajnie wygląda. Z tym generują się różne problemy. Na przykład taki, że to, że będzie ładnie nam w nocy świecić, to ok, ale źródła światła typu LED albo po prostu świetlówki energooszczędne, gdy rozłączymy obwody, one lubią delikatnie się świecić, tak zwane żarzenie, ewentualnie lubią sobie pomrugać, pomigotać. Tak więc, żeby ten problem wykluczyć, ale zostawić podświetlenie, trzeba będzie po prostu zainwestować dodatkowo w kondensator, tak jak tutaj widzicie, kondensator o pojemności 1,1 mikrofarada na 275 V, podłączany, tak jak tu na schemacie widzicie, równolegle, przewód neutralny, fazowy, przy źródle światła, przy odbiorniku, czyli przy naszej lampce. Jeżeli byłaby to sytuacja na przykład, że ta lampka nam tutaj delikatnie mruga, czy też świeci, no to pomiędzy tutaj przewód fazowy i ten neutralny wkładamy, o w ten sposób, zobaczcie, nasz kondensator. No i są to dodatkowe koszty, kosztuje to parę złotych, około 8 zł taki, albo ewentualnie tańszy, no ale są to zawsze jakieś dodatkowe kwestie. Tak więc musimy się zastanowić, czy nie warto po prostu kupić łącznika świecznikowego bez podświetlenia i żadnych to problemów nigdy nie generuje. I jeszcze jedna kwestia, bo sporo osób o to pyta, rozważa. A co gdybyśmy podłączyli sobie łącznik świecznikowy za pomocą przewodu neutralnego, a fazowy szedłby, tak jak tutaj widzicie, bezpośrednio do naszej tutaj po prostu złączki. Co by się stało? Stałoby się to, że po pierwsze tak nie wolno robić, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że w całym obwodzie mielibyśmy napięcie, więc wszędzie byłoby niebezpiecznie, niezależnie czy byśmy włączyli, wyłączyli obwód na naszym łączniku, wszędzie byłoby wszystko pod napięciem, aż do łącznika. Czyli niebezpiecznie, prawda? No i jeszcze jedna kwestia jest taka, że niektóre źródła światła typu LED albo energooszczędne świetlówki, mimo że nie zastosowalibyśmy łącznika z podświetleniem, mogłyby delikatnie się żarzyć albo migotać. Tak więc nie zalecam, nie polecam takich kombinacji. Ma być zawsze łącznik świecznikowy za pomocą przewodu fazowego podłączony i potem wychodzą tutaj dwie fazy do naszego źródła światła, do dwóch różnych stref, dwóch różnych obwodów. I jak widzicie, to jest taka kostka, która często jest tego typu stosowana już w naszych lampach, żyrandolach i tu już te przewody są połączone. Przewody neutralne są ze sobą złączone i podłączone w tej kostce, a my tylko tutaj sobie przykładamy odpowiednie przewody zgodnie z kolorystyką, z przeznaczeniem i funkcją danego przewodu. Pamiętajcie o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie wolno zmieniać funkcji przewodu ochronnego PE, który dochodzi od rozdzielnicy elektrycznej do naszego źródła światła, do naszego odbiornika, czyli naszej lampy, czy na przykład żyrandola. Ten przewód musi tu być, mimo że dany żyrandol, dana lampa na przykład nie ma możliwości podłączenia przewodu ochronnego, bo jest po prostu plastikowa, czy z innych materiałów. Jeżeli teraz jest plastikowa, za rok możemy chcieć ją zmienić i będzie na przykład metalowa, a metalowa będzie miała styk, do którego podłączamy przewód ochronny i co wtedy? No właśnie, musi być przewód ochronny. Zatem do tego typu rozwiązania oczywiście w praktyce można by było zastosować zwykły przewód instalacyjny, czyli taki, jak widzicie, trzyżyłowy. Można by było puścić, oczywiście nie wolno, ale w praktyce można byłoby i działało, że można byłoby tutaj przykleić taśmę, na przykład brązową czy czarną, tutaj także, zmienić funkcję przewodu ochronnego na fazowy, tu byśmy mieli drugą fazę i neutralny. Czyli bez przewodu ochronnego i też moglibyśmy zrobić taką instalację, jak tutaj widzicie, dwustrefową za pomocą takiego przewodu. Ale nie dostarczylibyśmy wtedy przewodu ochronnego tutaj. Oczywiście działać by działało, ale jest to niebezpieczne, nie wolno tak robić. Przewód ochronny musi być doprowadzony do każdego odbiornika elektrycznego. Musi być przewód ochronny podłączony do takiej kostki przyłączeniowej, żebyśmy mieli możliwość każdy odbiornik podłączyć pod przewód ochronny. W instalacji trójżyłowej TNS musi tak być, koniec i kropka. Dobra, czy coś jeszcze Wam tu mogę powiedzieć? Oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście stosowali przy łącznikach świecznikowych, gdzie tych przewodów troszkę jest, tutaj złączek też jest kilka, warto stosować głębokie puszki instalacyjne. Nie te takie płytkie, bo gęsto, ciężko to wszystko pomieścić tutaj w środku. Trzeba upychać, a to nie jest dobre.
Tak więc pamiętajcie, że musi być w miarę luźno to wszystko podłączone, to znaczy luźno przewody mają być tutaj razem ze złączkami, ale oczywiście sam nasz łącznik ma być dobrze przytwierdzony do naszej puszki instalacyjnej. Ale same przewody nie mogą być ponapinane fizycznie, bo się po prostu mogą nam po prostu urwać, czy też ze styków odpiąć. Szczególnie gdy mamy zastosowanie takich styków sprężystych, gdzie ten przewód jest tu wsadzony i on po prostu może się nam wyrwać. Niekoniecznie, ale wszystko jest możliwe. Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Zobaczcie, jak to wszystko działa. Odwrócimy sobie oczywiście, proszę bardzo. O, tutaj, proszę bardzo. Podłączymy sobie zasilanie. Zasilanie oczywiście podłączamy. No i sprawdzamy. No i oczywiście, gdybym chciał, żeby na tym przycisku nie była ta lampka włączana, wyłączana, tylko tamta, to wystarczy podmienić te dwa przewody fazowe, czyli czarny tu, brązowy tu. I sprawa jasna, prawda? Tak więc myślę, że wszystko jasne. Jeżeli będziecie mieli jakieś dodatkowe pytania, uwagi, czy też wątpliwości, zachęcam Was do komentowania. Jeżeli chcecie, dajcie łapkę w dół, czy łapkę w górę, czy w dół. Nie ma to żadnego znaczenia dla mnie, ale przyda się oczywiście łapka w górę. I subskrybujcie kanał. Więcej poradników elektrycznych na kanale oczywiście będzie. Z mojej strony to tyle. Dziękuję Wam za uwagę. No i jak widzicie, fajna sprawa. Cześć!